Ciao! Ciao! W tak piękną pogodę w Rzymie możemy zrobić tylko jedno – wyruszyć na kolejną wycieczkę. A Was zabieramy ze sobą. Dziś przejdziemy się wzdłuż Tybru oraz zajrzymy do Parku Borghese. Ale najpierw kawa i rogalik na śniadanie, bo czeka nas intensywne spalanie kalorii. Zaczynamy od Castel Sant'Angelo, położonego nad samym brzegiem Tybru. Powstał on na początku II wieku naszej ery jako mauzoleum cesarza Hadriana. W kolejnych stuleciach wielokrotnie go przebudowywano. Papież Grzegorz I Wielki przemianował obiekt na Zamek Anioła. W średniowieczu służył on jako więzienie, zaś później nadano mu funkcję twierdzy strzegącej rzekę. W VI wieku Rzym nawiedziła ogromna zaraza, której zaradziła ponoć anielska interwencja. Dlatego też na szczycie zamku umieszczono wielkiego anioła z mieczem w dłoni. Pamiętacie powieść Dana Browna Anioły i demony? To właśnie tutaj kryjówkę miał Assassin, którego ścigał Robert Langdon. Na podstawie książki nakręcono również film z Tomem Hanksem w roli głównej. Bohater filmu wraz z towarzyszką przechodzą z zamku tajnym tunelem aż do serca Watykanu. Co ciekawe, to przejście istnieje naprawdę. Do zamku z centrum miasta wiedzie most, który przed wiekami zwano Mostem Eliusza. Wraz z powstaniem Zamku Anioła nazwano go Ponte Sant'Angelo. Wybitny rzeźbiarz epoki baroku Giovanni Lorenzo Bernini wykonał balustrady mostu oraz rzeźby 10 aniołów. Most ma w swej historii makabryczną kartę. To tu ścinano przestępców, a ich ciała wieszano na nim dla przestrogi. Brzmi przerażająco. Lepiej chodźmy do jakiejś cukierni na pyszne włoskie lody. Okej, ale ja stawiam. Mijamy jak zawsze zatłoczony Piazza San Pietro w Watykanie. Niestety, nie zrobiliśmy rezerwacji biletów przez internet, więc Muzea Watykańskie zwiedzimy przy innej okazji. W pobliskim sklepie z pamiątkami polecamy kalendarz, z którego stronic spoglądają najprzystojniejsi księża Italii. Miłośnicy kolorowych magnesów na lodówkę też znajdą tu coś dla siebie. Obawiam się tylko, że wybór zabierze im bardzo dużo czasu. Wracamy nad Tyber. Oto wyspa Tyberyjska, która przed wiekami była miejscem handlu pomiędzy plemionami żyjącymi na obu brzegach rzeki. Od północy wyspę z miastem łączy najstarszy zachowany most rzymski, Ponte Fabricio, który ma ponad 2100 lat. Dziś na wyspie znajduje się m.in. Szpital Bonifratrów i Bazylika San Bartolomeo all'Isola. Przed nami Ponte Cestio, który powstał w I wieku przed naszą erą. Jest jednym z blisko 30 mostów łączących oba brzegi Tybru w Rzymie. Tyber meandruje przez ponad 400 km. Dawniej tą drogą do Rzymu docierała sól oraz inne towary na handel. Rzeka dawała miastu życie, ale również niszczyła je powodziami. Dlatego też dzisiaj jej brzegi są obmurowane. Nie wiem jak wy, ale ja zgłodniałam. Musimy tylko wybrać jakąś fajną restaurację, co nie będzie łatwe. Zanim wejdziemy, zajrzyjmy do menu. Czy mają tu coś bezglutenowego lub wegetariańskiego? A może jednak pizza? O, pizza! Perfetto! Na koniec porcja tiramisu na drogę i ruszamy dalej. Docieramy do Willi Borghese, którą otaczają piękne ogrody i ogromny park. Tutaj naprawdę można się zrelaksować. Borghese to nazwisko szlacheckiego rodu pochodzącego ze Sieny w Toskanii, który zasłynął z zamiłowania do sztuki.
W XVI wieku jeden z przedstawicieli rodu został nawet papieżem i znany był jako Paweł V. W tej XVII-wiecznej willi mieści się dziś Galeria Borghese, w której znajdują się niepowtarzalne zbiory sztuki. Są tu na przykład wyjątkowo realistyczne rzeźby Berniniego. Mówią wam coś nazwiska Caravaggio, Rafael czy Tycjan? Oni też tutaj są, oczywiście w swoim malarstwie. Główny budynek otaczają ogrody i fontanny. W piwnicach willi odwiedzamy sklep z albumami o sztuce i pamiątkami oraz restaurację. Dają tu wyborną kawę. Na pobliskim pawilonie znajduje się zwrócona frontem do willi meridiana, czyli zegar słoneczny. To niezwykły instrument, który odmierza tak zwane godziny włoskie. Liczy się je nie od północy, lecz od chwili zachodu słońca. Przejdźmy się teraz po Parku Borghese. Ma on powierzchnię aż 80 hektarów, więc co bardziej leniwi wolą spacery na kilkuosobowych rowerach. Park ma kształt wielkiego serca i bez wątpienia tworzy zielone płuca Rzymu. Jest to ulubione miejsce spacerowe mieszkańców oraz turystów. Dawniej na stokach tego wzgórza uprawiano winorośl. Dziś znajdziemy tu wiele miejsc do opalania się, piknikowania czy uprawiania sportu. Jesteśmy przy Laghetto di Villa Borghese, czyli ogrodzie wodnym. Jego piękno można podziwiać z wynajętej łódki. Na jeziorku znajduje się nieduża wyspa ze świątynią boga medycyny Esculapa. Pobliski ogród zoologiczny Bioparco to świetne miejsce do spędzenia czasu z dziećmi oraz poszerzania wiedzy o ekologii. Myślę, że po tak aktywnym dniu zasługujemy na coś słodkiego. Tylko co by tu wybrać? Dochodzimy do alejki zadedykowanej Adamowi Mickiewiczowi. Na dziś żegnamy się z wiecznym miastem, podziwiając panoramę z tarasu w Parku Borghese. Stosowny nastrój tworzy dla nas uliczny muzyk. Ci vediamo! Ciao!